Hej, tydzień temu zrobiłem nagranie odnośnie zarabiania miliona i potem pojawiły się pytania, no ale skąd mieć swój własny produkt albo skąd mieć swoją usługę. Akurat teraz jestem na targach i powiem Ci, że to jest właśnie to miejsce, skąd bierze się produkty, skąd bierze się usługi. Jest tutaj parę tysięcy ludzi, firm, które wystawiają swoje produkty, swoje usługi, gdziekolwiek się nie... Ja tu już jestem 4 godziny, obszedłem kilkaset stoisk, a jeszcze nie zrobiłem ani 20% tego, co tutaj tak naprawdę jest do zobaczenia. Wystarczy podejść do każdego stoiska, zapytać, co oni oferują i każdy z tych producentów jest zainteresowany tym, żebym to ja sprzedawał jego produkty. I ja mogę po prostu dać na to moje opakowanie, oni to dla mnie wyprodukują, nawet za mnie wyślą. I jeśli się zastanawiasz, jejku, jaki tutaj biznes zacząć, pojedź na pierwsze lepsze targi, porozmawiaj sobie z ludźmi, nie ma z tym problemu. Tylko żeby zacząć tego typu rzeczy robić, no to niestety trzeba zacząć działać. Idę dalej, potem Ci powiem resztę. Ok, kolejny patent na ten milion, na pomysły, skąd mieć te pomysły. Poza targami masz po prostu sklepy. Tylko te sklepy niekoniecznie w Polsce, tylko trzeba by pojechać za granicę i popatrzeć, co tam takiego jest. Może w Niemczech, może we Włoszech, może w Stanach, może gdzieś jeździsz dalej i po prostu zobaczyć, co tam w sklepach jest, a czego nie ma w Polsce. A może co jest takiego w Polsce, a nie ma tego w sklepach na zachodzie. I wtedy, jak taki produkt znajdziesz, słuchaj, to jest jeden z wielu sposobów, z wielu pomysłów. Jeśli coś takiego znajdziesz, możesz po prostu poszukać producenta, na opakowaniu będzie napisane, kto to wyprodukował, zgłosić się do niego i zapytać o możliwość współpracy. I nawet jeśli nie masz pieniędzy na to, to w tym momencie nie ma znaczenia, bo w którymś tam z poprzednich nagrań mówiłem, jak się takie pieniądze znajduje. I dobra, zrobię osobne nagranie w przyszłości, jak pozyskiwać pieniądze na biznes, bo wiem, że z niektórymi się nie będzie chciało poszukać w starych nagraniach. To masz to masz drugi sposób. Kolejny sposób. Masz internet. Nie musisz być gdzieś na zachodzie, żeby zobaczyć, co tam jest w sklepach sprzedawane. Masz Amazon, jest cała masa sklepów internetowych. Wystarczy tylko wpisać wyszukiwarkę. Jesteś automatycznie w dowolnym miejscu na świecie. Czy to w Argentynie, czy to w Australii, czy to w Stanach. Po prostu sobie wystarczy pooglądać, co jest na Amazonie albo co jest na stronach internetowych oferowane, a czego nie ma na innych rynkach. Tak samo to nie chodzi nawet o produkty fizyczne, bo to mogą być usługi, które są gdzieś na zachodzie, a nie ma ich w Polsce. Popatrz, nawet w Polsce Allegro to jest po prostu kopia eBaya zrobiona kilkanaście lat temu. Nasza klasa to była kopia Facebooka zrobiona, czy jeszcze MySpace'a, jak taki portal funkcjonował. Po prostu nazywa się to ładnie benchmarketing, czyli to, co ktoś zrobił, co się sprawdziło gdzieś, kopiuje się gdzieś. Co jeszcze? Dla mnie podstawową metodą na pomysły do biznesu jest rozwiązywanie problemów. Nawet te targi, na których tutaj jestem, tutaj akurat za mną teraz są kosmetyki, są produkty urodowe i to wszystko, te wszystkie produkty, które tutaj są wystawiane po to, żeby rozwiązać ludzkie problemy. Nawet nie wiem, co tu jest za stoisko. Jakieś kremy do twarzy. Po co? Po to, żeby ta pani albo ten pan był ładniejszy, po to, żeby skóra była bardziej gładka, po to, żeby włosy nie wypadały, po to, żeby być bardziej opalonym. To wszystko są problemy ludzkie i ktoś potrzebuje rozwiązania tych problemów. Więc dla Ciebie, jako przedsiębiorcy, dla osoby, która chce zdobywać jakiś majątek, jest to kwestia rozwiązywania problemów ludzkich. Im więcej problemów ludzkich będziesz w stanie rozwiązać, tym więcej znajdzie się w Twojej kieszeni. Proste i logiczne. Jak tak oglądam te produkty tutaj, to przypomniało mi się jeszcze, że kiedyś oglądałem na YouTubie, był nagrany film o chłopaku, który wymyślił sobie, że będzie podróżował po świecie i w miejsce, gdzie pojedzie, będzie kupował produkty miejscowe, pojedzie do następnego kraju, będzie je sprzedawał. I faktycznie ten chłopak najpierw pojechał do Afryki i po kolei było opisane, w których krajach kupował poszczególne produkty. W jednym to był sos, w drugim to był... Jejku, już nawet do dzisiaj nie pamiętam, ale na pewno ktoś ten film kojarzy i da gdzieś link tutaj. I o tym właśnie mówię.
I ten chłopak na koniec pojechał do Brazylii i znalazł producenta teku, drewna tekowego i to drewno zaczął sprowadzać do Anglii i zrobił na tym bardzo fajne pieniądze. Ale generalnie wyjechał praktycznie z niczym z domu, objechał sobie świat dookoła i zarobił całkiem fajne pieniądze na tym, po prostu patrząc na to, co jest na jednym rynku, a na drugim rynku nie ma. To tak, żebyś miał jeszcze do myślenia. Hej!